Chyba nie byłem w żadnym z krajów, w których sytuacja byłaby aż tak napięta. Napięta jak plandeka na żuku, potocznie mówiąc. O co chodzi z kalifatem i o co chodzi z szariatem? Wiza do Nigru, czyli opowiem wam... Odcinek numer, moi drodzy, 4 z Burkina Faso chłopaki znaleźli. To jest chyba zaskroniec. A tutaj na przykład nietoperze, jeże, szczury, skóry węży, kopyta, sól. Co tu jeszcze kolega ma? Wow, tutaj jakieś łebki, to jest, tu są żaby wysuszone, tak jest, to jest tradycyjna medycyna, moi drodzy. Jak nie stać na normalnego doktora, to trzeba iść w to. Do wyboru, do koloru, gołębie przeróżnej maści, kruki, wrony, ale tutaj śmierdzi. O, sępy są. Gdzie ja trafiłem, ty? Zaczynamy 4. odcinek. Droga do Wagadugu. Słuchajcie, jedziemy autobusem. Taką bardzo dobrej firmy autobusem do stolicy, czyli do Wagadugu. Mam już nawet bilet i najciekawsze jest to, że za bilet zapłaciłem tak mało, za te 330 km czy tam 350, że jestem w szoku, że oszukiwali mnie tutaj na tej drodze, bo średnio za 100 km płaciłem jakieś 4000, a za 300-350 km zapłaciłem 7500. Więc siłą rzeczy trochę mnie tutaj w balona robili. Zaczynamy nowy odcinek, 4. odcinek. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej, żeby było paliwo do sandałów i żeby policja nie zatrzymała, nie? Tak zwane smurfy na odcinku. Za pół godziny odjeżdżamy. Ja jeszcze jedzonko zjem, omleta. Powiem wam, że omleta najłatwiej znaleźć. Tutaj jest moja drużyna. Witam serdecznie. Patryk 1, Marek 2 i Szymon 4. Tutaj z Bobo. Powiem wam, że Burkina Faso trochę przeryła mi mózg. Powiem wam, że ja w Burkina Faso to na pewno na wadze to nie przybiorę. Tak to wygląda mniej więcej. No kurde, biedny ten omlet. Zważając na to, co dostałem w restauracji za taką cenę. W restauracji. Czuję, że oni mnie tutaj przycinają. Jakby ktoś się pytał, to kanapki z jajkiem, jajko w różnej formie jest najbezpieczniejsze. Bo w sumie inne potrawy, tak jak na przykład na bazie mięsa, no to jest ryzykowne, no. Wielokrotnie się już o tym przekonaliśmy. Więc trzeba bardzo uważać. Czarina, Burkina Faska. To chyba druga na tej serii. O, już widzę, jak niektórzy z widzów mówią: o Jezu, kierownik znowu czariny. Kochani, czariny, pulpety to nieodłączny element kanału Jak to Daleko. I dziękuję. Jak to jest ogólnie z tym, że w Afryce, w krajach afrykańskich tak oszukują bez mrugnięcia okiem? No zaraz ktoś powie, że niskie kwoty, ale co z tego, że ktoś oszukuje na 100 000, albo na 100 zł, albo na 10 zł, albo na złotówkę? To jest ten sam schemat, tylko skala inna, ale bez mrugnięcia okiem. Są nawet sytuacje, w których na moich oczach ktoś rozmawia z lokalnym i ten lokalny powiedział najpierw dobrą cenę, a później powiedział, zmienił cenę ze względu na to, że jestem, wiecie, biały, nie? Ale cholera go i niech ich weźmie. Powiedziałem na wcześniejszym odcinku, żeby nie pomagać Afryce. Ja uważam, że nie warto pomagać Afryce w momencie, kiedy nie masz kogoś tutaj na miejscu. Bo jeżeli pomagasz, aby pomagać, to pamiętaj, że twoje pieniądze idą jak w sitko. Jak do naczynia dziurawego, do którego nawet Salomon nie naleje.
Niestety taka jest prawda. I moim zdaniem nie powinno się pomagać Afryce. No chyba, że mamy kogoś sprawdzonego w Afryce, kto czuwa nad tymi pieniędzmi. One się bardzo szybko rozchodzą, te pieniądze. Zobaczcie na to, w jakim autobusie wylądowałem. Jestem w szoku. Proszę bardzo. Najtańszy środek transportu po Burkina Faso. Klimatyzacja, wygodne siedzenia, możliwość wykupienia miejsca w pierwszej klasie. No voilà. Klimatyzacja, elegancko wieje. Kurde, gdzie ja jestem? Patrzcie, a za oknem to wygląda w środku tak, a za oknem coś takiego. To są dwa światy. Dwa światy, które się przenikają w jakiś taki niepojęty dla mnie sposób. Ja po tylu latach podróżowania wciąż tego nie mogę, wiecie, tak w sumie zrozumieć czasami, o co chodzi z tą dysproporcją. Historia kosmonautyki. Proszę bardzo. I po angielsku sobie lecisz normalnie. Kurde, no ja w Polsce chyba nie wiedziałem aż tak, czegoś takiego, jak to dobrze działa. Jestem pozytywnie zaskoczony. Patrzcie, jak to działa dobrze. To jak w samolocie. Kierowniku, mordo. Jedziemy na grubo. Dawajcie w te programy sobie, Węgry Wircy. Tylko jak to się gra? Naciągasz i voilà. Proszę bardzo. Śmieszne, co? Ostatnio na poprzednich odcinkach policja, tutaj zatrzymania, jakieś kontrole, niekontrole, szmery, bajery, różańce, nie różańce, a tutaj lecimy w jakimś luksusowym autobusie, ty. I powiedzcie mi, że Afryka to nie jest inny poziom, że tak powiem, życia. Tutaj chłopaki dopiero co siedzieli. Tutaj ziomek sobie na przodzie odpoczywa, nie? Towar wiozą, a na dole pasażerowie. Zobaczcie, mamy też komedia leci w trakcie jazdy autobusem. I co? Kto ma lepiej? Widzicie, jak czasami życie jest w stanie się poprzewracać? Zobaczcie, jaki serwis, że autobus nie zatrzymuje się poza obszarem dworca, tylko na każdym dworcu, w sensie w każdym punkcie, gdzie się zatrzymuje, ma swój dworzec. Na tym dworcu są specjalne sklepiki. Voilà, właśnie, tak. Ja to muszę oddalić. Tutaj jest nawet meczet dla tych, co chcą się pomodlić. Lecimy dalej w trasę. Jeszcze 3 godzinki w sumie. Ale dobrze idzie. Pomimo, że ja mam chorobę lokomocyjną, to nie mogę narzekać. Sobie obserwuję, nie? Co się dzieje. Chociaż ja te klimaty znam. I to bardzo dobrze. Po 3 godzinach docieram późnym wieczorem do stolicy Burkina Faso. Idę spać. Muszę odpocząć. Witam serdecznie, moi drodzy. Jechaliśmy wczoraj jeszcze autobusem, ale nie było tam perspektywy, żeby cokolwiek jeszcze nagrać z autobusu. Witam się z wami z Wagadugu, ze stolicy Burkina Faso. Jestem tutaj z 2 powodów. Powód pierwszy, zrobienie kolejnej wizy do Nigru, czyli na grubo. Powód drugi, spotkanie z naszym rodakiem, który tutaj mieszka. Który tutaj mieszka. Więc 2 rzeczy, szanowni państwo, ale też dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, który dla wielu osób jest, że tak powiem, czarną magią, a chodzi tutaj bardziej o szariat i o kalifat. Wiele osób nie rozróżnia tego. Spróbuję to dzisiaj wyjaśnić. Zobaczę, ile mogę, bo ja jestem nieopodal centrum, ile mogę tutaj kręcić. Bo jak tu mnie zawinął, no to mnie zawinął, no. No zobaczymy. Tak jak wspomniałem na wcześniejszych odcinkach, ja nigdy chyba nie robiłem materiału w tak permanentnej obawie przed tym, że ktoś mnie zawinie, że gdzieś zrobię zdjęcia, gdzie nie powinienem. Ja cały czas przetwarzam, co się dzieje wokół mnie, bo muszę. A druga kwestia jest taka, że to jest strasznie męczące.
Ja już się czuję taki wycieńczony, że ciężko w ogóle to opisać słowami. Mówię o takim psychicznym wycieńczeniu. Takie wycieńczenie, które cały czas nie wiesz, kto patrzy, nie wiesz, gdzie patrzy i nie wiesz, co myśli. Rzadko spotyka się graffiti, taką sztukę uliczną w krajach afrykańskich. Przeważnie są to jakieś błahomazy. A tutaj Burkina, zobaczcie, jakie fajne przekazy. Widać tutaj tak trochę europejsko z tej sztuki bije, nie? Z tych graffiti, zwłaszcza tych nowoczesnych, które tutaj zaraz się wyłonią zza krzaków. Proszę, też takie, wiecie, nawoływania. Proszę, tutaj tak samo, Burkina. Piękne. Szanowni Państwo, będą 3 informacje. Pierwsza dotyczy tego, że prawdopodobnie nie zobaczycie u mnie na vlogu Wagadugu. Prawdopodobnie, bo jeszcze nie rzucam, że tak powiem, kart. Druga będzie dotyczyła się tego, co wcześniej zapowiedziałem, czyli o co chodzi z kalifatem i o co chodzi z szariatem i dlaczego ma to znaczenie w tej części świata. No i trzecia, wiza do Nigru, czyli opowiem Wam swoją wizytę w ambasadzie Nigru i co dalej. I czy pojadę do Nigru, dobra? Niestety nie jestem w stanie zrobić tego odcinka w inny sposób niż bym chciał. Pozostaje mi tylko nagrywanie z tak zwanego sandała, spod sandała, z jakiejś restauracji przydrożnej, bo po prostu idąc teraz miastem, będąc w drodze do ambasady, spróbowałem wyciągnąć kamerę dwukrotnie i dwukrotnie dosłownie po chwili, nie wiadomo skąd, pojawia się tak zwany Paweł Burkińczyk, no i od razu jest sprawdzańsko, nie? Z reguły bardzo w miłej atmosferze, ale taki miło, ale widać na twarzach ich poddenerwowanie, tak jakby naprawdę tutaj wypatrywali, nie wiem, szpiegów, wypatrywali ludzi, którzy chcą, w sensie sytuacja jest napięta. To, że ja nagrywam w ten sposób, a nie inny, to sytuacja jest mega napięta. Chyba nie byłem w żadnym z krajów, w których sytuacja byłaby aż tak napięta. Napięta jak plandeka na żuku, potocznie mówiąc. No nie wyciągam trzeci raz. Nie wyciągam trzeci raz, bo jeżeli 2 razy mnie tak chapnęli po prostu i wydawałoby się, że to nie jest na jakieś, wiecie, w newralgicznym miejscu, bo to też jest tak, że ja sprawdzam, gdzie idę. W sensie kontroluję drogę, w którą idę. I to nie była droga w 2 przypadkach newralgiczna, gdzieś tam, która mogłaby być, że tak powiem, pod znakiem zapytania, czy tam można kręcić, czy nie można kręcić. W każdym razie, no taka sytuacja, więc zostańcie na spokojnie, posłuchajcie, bo myślę, że ta wiedza jest na tyle ciekawa i poszerzająca horyzonty, że warto ją wysłuchać nawet w formie takiego słuchowiska, podcastu, który mamy dzisiaj. Trzeba się dostosować do warunków, które daje nam los. Tyle. Wiele osób z Was zastanawia się pewnie, o co chodzi w Mali, w Burkina Faso i w Nigrze. Dlaczego są to kraje, które można z czystym sumieniem nazwać krajami problematycznymi? Pomimo, że są to kraje zamożne w surowce, w sensie zasobne, nie zamożne, bo do zamożności to tutaj daleko, one są zasobne w surowce, które by mogły sprawić, że byłyby zasobne, ale nie są. Nie są, moi drodzy, ze względu na masę konfliktów. I tutaj bardziej chodzi o konflikty ideologiczne i strategiczne. Są tutaj w sumie w tym rejonie świata, Sahel i tutaj niżej pod Sahelem, są 3 ugrupowania. Ja mówię na nich, ja ich nazywam, nie będę ich dosłownie może nazywać, albo zaraz wam wymienię, o kogo chodzi. Ja ich nazywam troszkę fanatykami religijnymi, ze względu na to, że oni interpretują religię, czyli islam, na swój sposób. Chcą przenieść zasady panowania w kraju na tak zwany kalifat, o którym wam dzisiaj też opowiem, czyli prawo kalifatu, czyli rządzenia w danym kraju na bazie religii, ale na bazie religii i zasad, które
oni zinterpretowali według siebie. No i rzecz jasna na bazie szariatu. Kalifat nie może istnieć bez szariatu. Szariat może istnieć bez kalifatu. Ale zaraz o tym wszystkim, żebyście mogli zrozumieć, o czym mowa. Są w sumie 3 ugrupowania. Nie będę głośno mówić, bo zrozumieją mnie tutaj wokół, co są. Jest państwo islamskie w rejonie Sahelu. Jest Jamaat, jest Boko Haram. To są 3 takie organizacje świrów religijnych, którzy po prostu tutaj walczą o te wpływy strategiczne i ideologiczne. Ktoś by pomyślał, okej, oni wszyscy się łączą i walczą w jednym tak jakby w jednej lidze. Nie. No świry niesamowite. Wyobraźcie sobie, że oni walczą z rządami konkretnych krajów i walczą też między sobą. Walczą między sobą o wpływy. No bo wiecie, im to jest w ogóle pokręcone. Kurde, no tutaj konwój przejechał wojskowych. No i jak oni walczą o te wpływy, no to moi drodzy, wiadomo, między sobą i między wojskami rządowymi. No i voilà, i macie sytuację, jaką macie. Sytuację, w której lokalni się nie czują bezpiecznie, turysta nie czuje się bezpiecznie i w ogóle, żeby wjechać turyście do tych krajów, to też jest jakiś kosmos. Uważam, że w perspektywie czasu do Burkina Faso, do Mali po prostu nie wiedziecie. Czy do Nigru, czy do Czadu, czy do Sudanu. W sensie eskalacja tych napięć jest tak ogromna w perspektywie czasu, dekad, że każde 10 dni w ogóle coś się zmienia. To jest na tyle ciekawe. Ale dobra, teraz przejdźmy do tego, o co chodzi punkt po punkcie z szariatem i z kalifatem i jak to się ma do tej sytuacji tutaj. Kurczę, no ta laska mi tutaj wbiła. Boję się trochę wypowiadać dosłownie te określenia. Ludzie nie ogarniają pewnych rzeczy, ale kiedy wyłapią pewne słowa, to mózg może mi podpowiedzieć, że jest jakiś najzwyczajniej w świecie gość, który jest nieprzychylny. Zaraz zadzwonią tu i tam i może się okazać, że będą problemy. Poczekajmy chwilę. Będę mówić półsłówkami. Zrozumiecie. Te grupy, które wcześniej wymieniłem, one dążą do tego, żeby wprowadzić w tych krajach, w których tutaj jedziemy, jesteśmy i będziemy w przyszłości, żeby tutaj wprowadzić prawo szariatu, czyli prawo oparte na zasadach stricte religijnych, stricte islamu. I chcą stworzyć taką wspólnotę muzułmańską, która będzie kalifatem. Kalifat to nic innego jak państwo islamskie. Wszystkie zasady są regulowane przez religię. Od A do Z. Od dosłownie małżeństwa po wszelkiego rodzaju występki typu kradzież i inne tego typu właśnie rzeczy, małe czy duże. Rząd, który panuje teraz tutaj w Afryce Zachodniej, to jest tak zwany rząd zachodnioafrykański, czyli to jest bliższy takiej Europie, tego się nie lubi. Na takich ludzi, którzy działają teraz tak jak działają, mówi się takfir, czyli niewierny, czyli nie działa zgodnie z założeniami Koranu, nie działa zgodnie z islamem, niewierny, czyli taki, który de facto, moi drodzy, no, powinien zostać zlikwidowany. I faktycznie lokalni ludzie, te bojówki wpływają tak na lokalnych ludzi, że zmuszają ich po prostu do współpracy. Siłą, najzwyczajniej siłą. Niekiedy w ogóle porywają ludzi, resetując im głowę, wpajając im jakieś głupoty. Dlatego też na przykład w niektórych krajach madrasy, czyli szkoły koraniczne są zakazane. Dlaczego, moi drodzy? W Tadżykistanie, ponieważ już od młodych lat można tworzyć młodego człowieka, który będzie przesiąknięty ideologią, którą ma być przesiąknięty. I taki młody człowiek, kiedy jest przesiąknięty ideologią, w imię tej ideologii zrobi naprawdę bardzo dużo. To jest też dość ciekawe, że w Tadżykistanie jest zakaz w ogóle właśnie szkół koranicznych. Ale idąc dalej, cel polityczny. Te bojówki są po to, żeby najzwyczajniej w świecie osłabić tutejszy rząd, a mianowicie pozbyć się tego rządu, żeby ludzie przestali tak jakby
wierzyć temu rządowi, żeby ten rząd po prostu zbojkotować. I w momencie, kiedy pojawi się przestrzeń do decydowania, do wejścia, wypełnienia tej przestrzeni, no to oni chcą wtedy wskoczyć i przejąć kraj. Prosty trik, który de facto, wiecie, robią małymi krokami i zaburzają tutaj życie. Bo nie mają na tyle wystarczająco siły, żeby zrobić taki, wiecie, pucz, przejąć to. Robią takie na zasadzie, wiecie, naloty, nie? Na zasadzie tutaj wpadniemy, tu się zlikwiduje trochę z 50 osób, tutaj kogoś tam się, wiecie, zlikwiduje. To tak jakoś tak dziwnie działa. Taki zamęt, wprowadzają taki zamęt. Działanie tych grupek polega na kontrolowaniu konkretnych obszarów. Czekajcie, bo ja też muszę obserwować, czy ktoś mnie nie obserwuje. Na przejmowaniu konkretnych obszarów po to, żeby można było pobierać podatki, daniny od ludzi tam mieszkających, od rolników. Przejmują szkoły, przejmują instytucje w danych rejonach. Są regiony, czy to w Mali, czy to w Burkina Faso, czy to w Nigrze, gdzie rząd po prostu nie ma dojścia, nie ma wejścia, nie może tam być. Są tam ichniejsze prawa tych bojówek i jak tam wchodzisz, no to liczysz się z tym, że no po prostu możesz nigdy nie wyjść stamtąd. O co chodzi? Kontrolowanie danego obszaru kraju pozwala kontrolować transport towarów, które nie są zbyt legalne z różnych stron świata, transport różnych odżywek mocniejszych. Wszystko się rozgrywa o pieniądze. A żeby walczyć, trzeba mieć pieniądze. A żeby mieć pieniądze w takiej stronie świata, to trzeba mieć znajomości. I też jest to ciekawe, że w tej stronie świata ludzie myślą, że te bojówki są wspierane przez Europejczyków. Nie mam pojęcia skąd taka myśl. Europa tutaj? Jaki miałaby w ogóle w tym interes? Wiecie, to też jest tak, że żeby kogoś wspierać, to trzeba mieć w tym interes. A Europejczycy nie mają tutaj interesu. I teraz pytanie, czy tutaj idzie na szeroką skalę jakaś propaganda w tej kwestii, czy może faktycznie Europa ich wspiera, te bojówki? Nie wiem. Moim zdaniem nie, bo nie ma w ogóle w tym interesu. Uważam wręcz przeciwnie, że nieco inne kraje tutaj mają swoje interesy i że im na rękę w ogóle wspierać tutejszą niestabilność. Ale Europa, proszę was, przyszło jedzonko, proszę bardzo, spaghetti, mięsko, chlebek. Oj, woda mi leci. Czekajcie, wygląda fantastycznie, naprawdę, ale skończę jeszcze jeden wątek. Pamiętacie, jak mówiłem, żeby nie pomagać Afryce? Z roku na rok coraz bardziej się w tym utwierdzam, ze względu na to, że tak, pomoc Afryce sprawia, że ci ludzie się coraz bardziej rozmnażają. Kiedy się coraz bardziej rozmnażają, bo czują się bezpieczniej, mają więcej jedzenia, mniej chorób, więc się rozmnażają. No taki jest islam. Islam pozwala mieć mężczyźnie 4 żony. W wielu kulturach plemiennych ten islam jest interpretowany inaczej. Jest ogromna poligamia. Na przykład w Fulani, jeśli mają załóżmy 100 krów, to ten gość sobie w wiosce ma tych żon, załóżmy 10, od domu do domu sobie chodzi, później ma tych dzieci, załóżmy, nie wiem, z 35, 5. I słuchajcie, tych dzieci się na tych prowincjach rodzi bardzo dużo. Do czego zmierzam? Wielkość populacji jest tak ogromna, wręcz nie do zatrzymania, a zasobów i jedzenia jest, moi drodzy, jestem obserwowany. Okej. Chwila. Ja pierdziel, co to w ogóle za życie? Kręcenie materiału jak jakiś przestępca. Jeżeli jest przyrost naturalny na poziomie 3 promili, chyba to się w promilach mówi, to jest w ogóle przy milionie, przy załóżmy 100 milionach populacji, to te dzieci po prostu wyskakują zza rogu. Ja tak co jakiś czas wiem, że niektórzy z was nie lubią, ale muszę wyglądać naturalnie. Zmierzam do tego, że jeżeli jest duży przyrost naturalny, jest ogromna bieda, brakuje pracy młodym ludziom, bo to jest młode społeczeństwo w każdym z tych krajów, więc młode społeczeństwo chce się edukować, chce pracować. Tego nie ma. Więc co się dzieje? Szukają każdej możliwej akcji do tego, żeby czuć się potrzebnym, pracować, zarabiać. No i gdzie idą? Do tych bojówek. No bo co? Jest perspektywa jakakolwiek. No i dobra, jak się tam nie dostaną, no to gdzie idą? Do Europy idą, no bo przecież w swoim kraju nie ma perspektyw. Więc ta pomoc zamyka koło na tyle, że finalnie
że finalnie ci ludzie lądują w Europie. Ja jestem za tym, że jeżeli ktoś z Afryki chce przyjechać do Europy, to musiałby zdać jakąś maturę, nie wiem, cokolwiek poświadczającego, że on po prostu umie pisać i czytać. Dla was to jest abstrakcyjne. Tutaj co trzecia osoba na ulicy nie potrafi czytać i pisać. Nawet nie potrafi się podpisać. I to nie jest tak, że ludzie wykształceni jadą do Europy. Jadą, ale jadą legalnie, bo dostanie wizy do Europy na pracę, na studia nie jest takie trudne. Dla osoby, która ma trochę pieniędzy, ma edukację, jest mądra, potrafi znaleźć drogę. Ale osoba, która jedzie nielegalnie, nie ma dokumentów, no to jest problem, bo prawdopodobnie zbyt dużo sobą nie reprezentuje i za dużo nie może wnieść. Dlatego też jedzie nielegalnie. Ale dobra, pomijając. Więc to ubóstwo pogłębia, że tak powiem, ten cały konflikt w tym wszystkim. A teraz wytłumaczę wam pokrótce, czym jest szariat i czym jest kalifat. Szariat to normy. Normy religijne, normy rodzinne, normy społeczne, normy moralne, normy prawne. Wszystkie normy, które jesteście w stanie mieć w swoim życiu. Są różne normy prawa islamskiego, na przykład malicka, szaficka, hanaficka i każda może mieć, załóżmy, normy społeczne inne, prawa, nie wiem, matrymonialne inne, w sensie odnosić się nieco inaczej. Może mieć zupełnie inne, bo to jest kwestia interpretacji. Jednak prawo szariatu to jest prawo, które na przykład możecie obserwować w Afganistanie w stosunku do kobiet bardzo często, nie? Każdy ma że tak powiem, swoje miejsce w hierarchii. Jeśli żona, załóżmy, zdradzi, no to prawo szariatu dopuszcza między innymi karę poprzez użycie kamieni. Prawo, które jest rygorystyczne, prawo, które nie daje wolności, którą my znamy, prawo, które zamyka w ogóle człowieka w jakichś takich normach, dla nas niepojętych. Dla nas byłoby to więzienie wręcz, ale też, wiecie, nie oceniajmy przez pryzmat Europejczyków. Kalifat. To jest dość ciekawe też. Był szariat, czyli to prawo, te prawa moralne, no i mamy kalifat. To już jest system polityczny, w którym główną funkcję sprawuje kalif. Jest przywódcą duchowym, najwyższym i jest przywódcą politycznym, najwyższym. Król nad królami, nie? Ostatni kalifat został zlikwidowany w 1924 roku. Był to kalifat osmański, więc na świecie już nie ma kalifatu, w którym państwo by się opierało właśnie, na kalifacie. I dobrze, moi drodzy, bo kalifat i szariat to jest szaleństwo. Tak sobie myślę. W mojej głowie. Dlatego też w Nigerii tak ludzie na północy boją się wprowadzenia szariatu. Chociaż w niektórych tam rejonach on jest egzekwowany, ten szariat. Jest naprawdę grubo. I gdyby tym ugrupowaniom, o których mowa w ogóle w tym dzisiejszym materiale, udało się przejąć ten rejon Sahelu, to by była tragedia. To by była tragedia, bo prawda jest taka, jak spojrzycie na te wszystkie kraje, które dążą do szariatu i które dążą do tego, żeby kraj był zarządzany na bazie religijnych zasad, one wszystkie są w tyle, tak daleko w tyle, że w ogóle nawet lunetą nie dopatrzysz. 60 lat w tyle? A może i więcej? Dobra, to mniej więcej tyle. Taka jest sytuacja tutaj, w tym rejonie świata. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy chciałbym tutaj mieszkać, jednoznacznie mówię, po co? Po co się męczyć? Po co się męczyć w ogóle z tak zwanymi twardymi głowami? Rząd, który tutaj panuje w tych 3 krajach, to jest rząd wojskowy, który próbuje na siłę wprowadzać podatki, bo brakuje pieniędzy na wojnę. Odcinają się od wpływów zachodnich, od Francuzów. Okazuje się, że pożegnali, między innymi w Burkina Faso, pożegnali się z Francuzami i jednak nie idzie im tak, jakby chcieli, żeby szło.
więc jest ogromny deficyt. Wszystko jest drogie. Ludzie, wiecie, ludzie zarabiają tyle samo, co zarabiali. Podatki na prowadzenie działań przez rząd są ściągane. Nie masz na to wyboru. Nie płacisz, to idziesz do pierdla. No jest taki ucisk, że na co nie zdajecie sprawy. W życiu bym tutaj nie chciał mieszkać. I mam nadzieję, że tutaj nie zostanę na dłużej, że mnie nie cmyknął, nie? Okej, a teraz na koniec już odcinka takiego gadanego trochę. Co się wydarzyło z wizą do Nigru? Więc sytuacja jest taka, mam wszystkie dokumenty, w ogóle mam też kontakt w Nigrze. Najlepsze jest to, że 10 miesięcy temu wizę można było dostać w 2 dni. Dzisiaj niektórzy czekają na wizę nawet 9 miesięcy. Żebyście wiedzieli. W tym roku do tej pory wiza została wydana 3-krotnie. Została odrzucona nie wiem ile razy. Pani konsul, bo miałam wizytację, powiedziała, że wydała tylko wizę 3 razy. Poprosiłem panią, żebyśmy spróbowali, ale oczywiście no prawda jest taka, że no zobaczymy. Będę tutaj kilka dni, zobaczę co się wydarzy, no ale jak nie pojadę do Nigru, no to nie wiem co się wydarzy, no. Zobaczycie to w kolejnych odcinkach. Teraz nie mam za bardzo pomysłu, co zrobić, bo jak spojrzycie na mapę, to w Beninie, w Togo, w Ganie byłem, a nie chce mi się jechać kolejny raz, więc jestem w kropce. Czekam, zobaczymy, może coś nade mną czuba i uda się uzyskać tą wizę może jutro. Nie wiem, no może coś się zadzieje. Chociaż te sytuacje, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, to są drastyczne sytuacje, gdzie no dusze poszły do nieba. Sprawiają tylko to, że ten problem bezpieczeństwa jest jeszcze większy. I między Burkina Faso a Nigrem w 2022 roku już była taka sytuacja, że jednego Polaka cmyknęli. Ta jedna z grup. No. Ale oddali go, nie? Znam takiego Anglika, którego cmyknęli. Francuza. Też cmyknęli, bo Francuz. Ale z reguły puszczają ich. Oczywiście to jest taki dłuższy troszkę, wiecie, proces na zasadzie kontaktu, później tam ambasady, konsula i takie tam. Nie będę wam teraz tego tłumaczyć, bo to też nie o to chodzi. Sprawa jest następująca. Odcinka kręcić nie mogę, bo chłopaki mi cały czas przerywają. Wizy do Nigru nie dostałem, w sensie nie wiem czy dostanę. Pani powiedziała, że na 90% nie, ale ja zawsze wolę spróbować. I co? I nie wiem co dalej. Jedno jest pewne, na pewno pogadamy z naszym rodakiem, który mieszka tutaj od kilku lat. Pewnie pogadamy gdzieś w jakimś takim ustronnym miejscu, nie będziemy chodzić po mieście z kamerą, bo jest za dużo tajniaków. Ja naprawdę dobry jestem, ja nie chcę sobie, wiecie, przypinać jakieś plakietki mistrza w ogarnianiu, że tak powiem, spięć z policją, czy z wojskowymi, czy z innymi służbami, ale jestem dobry w te klocki i powiem wam, że to jest męczące i stresujące, bo nie mogę powiedzieć, że to nie jest stresujące, to mnie stresuje cholernie. To się da zrobić za każdym razem, ale tego jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie tego tak jakby przewertować tego co chwilę, czaicie? Co chwilę. Słuchajcie, kolejny odcinek pewnie będzie właśnie rozmową z naszym rodakiem, dobra? Ja nie patrzę w kamerę, żeby nie kusić losu. I co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję, że wytrwaliście, że posłuchaliście to, co miałem do powiedzenia. Uważam, że ta wiedza jest naprawdę warta uwagi i warto wiedzieć, co się dzieje i co dzieje się z Afryką, z tą pomocą, jak ona wpływa później tutaj od środka. Widzicie, tą relację widzicie od środka, no i chyba pierwsza relacja z moich podróży przez Mali, Burkinę w takiej formie, w jakiej ona jest tutaj. Trzymajcie się, zostawcie łapkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby moc szła z kierownikiem. Dziękuję za uwagę. Wasze zdrówko. Czołem.